weźmie takiego ptaszka do domu, musi zdawać sobie z tego sprawę, że oprócz stosunkowo niewielkiej kwoty wydanej na zakup tejże papuszki, jest również zobowiązany do zapewnienia jej właściwych warunków, czyli klatki, która jest często wielokrotnie droższa od samej papugi, wyposażenia, odpowiedniego pożywienia, a również opieki weterynaryjnej. A tutaj, niezależnie od wielkości papugi, te koszty są bardzo porównywalne. Papuszki faliste w swoim środowisku naturalnym odżywiają się głównie nasionami traw. Trzymane w domach, oprócz podstawowego pokarmu składającego się ze zmieszanych różnych gatunków prosa, muszą otrzymywać jajko, biały ser, biszkopt, różnego rodzaju zieleninę, cykorię, gwiazdnice. Im więcej tego będzie, im bardziej różnorodny pokarm, tym lepiej. Ponadto, jak wszystkie ziarnojady, muszą mieć dostęp do żwirku, czyli różnego rodzaju grytów, które pozwolą na lepsze trawienie pokarmu. Jeśli chcemy naszej papuszce falistej sprawić przyjemność i dać jej coś ekstra do jedzenia, to w okresie letnim polecam zbieranie nasion traw. Kiedy pojawią się już wśród traw źdźbła z koszyczkami nasiennymi, to zerwanie wiązki takich właśnie nasionek, najlepiej jeszcze lekko niedojrzałych, niektórzy mówią na nie mleczne, to znaczy po naciśnięciu ziarenka wypływa z niego taka mleczna ciecz. Jest to ulubiony przysmak papużek falistych i właśnie takie nasiona podawane im w okresie letnim bardzo urozmaicają ich dietę. Papuszki faliste uwielbiają się kąpać, dlatego trzeba im zapewnić odpowiednią miskę czy kąpielówkę, a jeśli tego nie robią, 2-3 razy w tygodniu muszą być silnie zraszane ze spryskiwaczy. Częstym błędem występującym przy trzymaniu papużek falistych jest klatka. Musi być ona odpowiedniej wielkości. Nigdy nie ma klatek za dużych, im większa, tym lepsza. Tym niemniej jednak pewne minimalne wymogi są tutaj konieczne i trzymanie papuszki falistej w niewielkiej, malutkiej klateczce, która jest odpowiednia dla pojedynczego kanarka, na pewno nie spełniają takie klatki wymogów dla tychże papużek. Papuszki faliste muszą mieć klatkę, która powinna mieć minimalne wymiary podstawy 40-50 cm na 30-40, tak aby między żerdziami miały możliwość odbywania chociaż krótkich lotów. Oczywiście trzymana pojedynczo papuszka falista musi być wypuszczana z klatki, musi mieć bardzo dużo kontaktu ze swoim opiekunem, ale wtedy, kiedy pozostaje sama w domu, wtedy powinna mieć klatkę, w której będzie spędzała czas. Jest to spowodowane wymogami bezpieczeństwa, dlatego że nasze domy są pełne różnego rodzaju pułapek, które mogą być bardzo niebezpieczne dla wszystkich ptaków. Dlatego wychodząc z domu powinniśmy zamykać papuszkę falistą do klatki. W klatce powinny znajdować się zabawki umożliwiające jej ścieranie dzioba, ścieranie pazurów. Muszą też być odpowiednie żerdzie. Stanowczo wykluczone są plastikowe oraz te o zbyt małej średnicy. Nic nie zastąpi zwykłych gałęzi o różnorodnej średnicy pokrytych korą. O takiej średnicy, jak chociażby tutaj te siedzące obok mnie papuszki mają. To znaczy średnica tej żerdzi umożliwia im tępienie pazurów, ponieważ trzymają się pazurami, jak również pokryta warstwą kory żerdź pozwala papugom na zabawy powodujące tępienie stale rosnącego przez całe życie dzioba.